Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Po zrobieniu wczoraj dosyć sporej porcji meal, dzisiaj troszkę mniej, bardziej centralnej Snowdonii i tylko z 2 atrakcjami. Oczywiście troszkę inną trasą niż wczorajszą. Jedziemy znaleźć kolejną perełkę Walii, przejeżdżając obok zachodniego wybrzeża. Skręcamy w lokalne drogi prowadzące nas w kierunku Parku Narodowego Snowdon. Miałem nadzieję na ciekawą drogę, ale nie sądziłem, że po drodze znajdziemy taki ukryty klejnot jak pływająca wyspa na jeziorze Lynydworchen, która jest przesiąknięta mitami i legendami. Ten mały zbiornik jest ukryty przy małej drodze B4418 z Talison do Bedglendet. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Na dole będzie oczywiście opis, gdzie możecie znaleźć tą perełkę. Ten sekretny mały klejnot ma do zaoferowania nie tylko dramatyczną scenerię, ale jest pełen tajemnic i magii oraz legendą związaną z thrillem, mówiącą o mężczyźnie, który poślubił wróżkę. Ta totwowa wyspa była okazjonalnym miejscem spotkań wróżki i jej męża, po tym jak wróciła na jezioro i nie miała pozwolenia na chodzenie po ziemi. Wyspa została dmuchnięta, by dotknąć brzegu. Można było być wtedy świadkiem pocałunku duchów kochanków. Z parkingu udajemy się przez bramę w kamiennej ścianie i wow, roztarza się wspaniały widok na jezioro i Snowdon w oddali. Jest to absolutnie piękne i spokojne miejsce. W rzeczywistości zostało nominowane przez publiczność jako jeden z 60 cudów Snowdonii oraz wyróżnione jako miejsce do obserwacji gwiazd na stronie Parku Narodowego Snowdon, z którego na pewno kiedyś skorzystam, bo zaciemnienie tutaj musi być bajeczne. Na miejscu nie zostaliśmy długo, bo skwas z nieba nie pozwala nam siedzieć na miejscu w motocyklowych, grubych, ciężkich i czarnych ubraniach i szybko daliśmy się schłodzić w tunelach kopalni miedzi. Saigon Copper Mine, wiktoriańskiej kopalni miedzi, w której podczas samodzielnego zwiedzania można posłuchać nagrań o historii branży i górnikach. W odrestaurowanym centrum dla odwiedzających kupujemy bilety, za które zapłaciliśmy 10 funtów od osoby. Oczywiście dzieci i studenci mają zniżki, ale są również specjalne bilety dla rodzin. W środku jest również sklep z pamiątkami, toalety, muzeum o historii górnictwa miedzi oraz kawiarnia z widokiem na Dolinę Gwynedd, z której skorzystaliśmy po wyjściu z kopalni. Samo wejście do kopalni robi już spore wrażenie, bo zaczynamy od bardzo długiego tunelu, w którym chłód odczuwamy od razu po wejściu. Na szczęście nie narzekamy, bo na zewnątrz jest ponad 25 stopni Celsjusza. Coś z ciekawostek. Kopalnia ta uzyskała nagrodę księcia Walii w dziedzinie turystyki i jest jednym z cudów Walii. Powiem szczerze, byłem już w kilkunastu kopalniach i zawsze najlepiej mi się zwiedza samemu bez przewodnika. No ale wtedy czasami coś umyka. Na szczęście w tej kopalni mamy wszystko ładnie opisane. Dodatkowo przy wrażliwych punktach jest audiowizualny przewodnik, który opowie Ci kilka ciekawostek. Wychodzimy w całkiem innym miejscu niż wchodziliśmy i dodatkowo ten widok po wyjściu z ciemnej, mokrej i zimnej kopalni, no wow, no niesamowity krajobraz. Na zwiedzanie jaskiń poświęciliśmy około godzinę, a przy schodzeniu w dół do głównego budynku widzimy, jak młode pokolenie próbuje swojego szczęścia w pukaniu złota, a inni szukają monet wykrywaczy metalu. Po 30 minutach przerwy udajemy się najpiękniejszą drogą przecinającą Park Narodowy Snowdon w poszukiwaniu ukrytego sztucznego basenu Infinity Pool. We were the concrete pilots, waiting
Może najpierw powiem, skąd się wziął tak zwany nieskończony basen. Został on zbudowany przez lokalnego rolnika Wyana Mostyn Jones w 2016 roku jako projekt zielonej energii za 400 000 funtów. Szybko przyciągnęło uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów, szybko zyskując sławę, by przypadkowo stać się jedną z kluczowych atrakcji Snowdonii. Idealne na orzeźwiającą kąpiel, która jest zabroniona, a mimo zakazu znajdujemy tutaj sporo osób, które korzystają z pogody i miejsca, by się schłodzić. Niewiele już z tajemniczego Infinity Pool. My znajdujemy sobie kawałek wyżej, trochę więcej prywatności w naturalnym baseniku. Zostajemy tu na kilka godzin relaksu. I z góry widzimy, jak co chwila Infinity Pool zalewa fala turystów, ale mimo wszystko zdecydowałem, że nie zostawię dokładnego adresu w opisie poniżej filmiku, a jedynie najbliższy parking. Prawdopodobnie z filmu spokojnie skojarzycie, gdzie może leżeć ten kawałek rajskiego miejsca. Mieliśmy nadzieję, że po kilku godzinach schodząc będzie mniej osób i zrobimy sobie epickie zdjęcie, ale niestety było więcej niż jak wychodziliśmy. Więc to trochę z niesmakiem schodzimy do parkingu, by po chwili pędzić okrężną drogą do naszego pola namiotowego na półwyspie Lynn. Będziemy przejeżdżać przez piękne partie Parku Narodowego Snowdon, więc zapraszam nacieszyć się piękną walią oczami motocyklisty. W drodze powrotnej złapał nas głód na coś dobrego i dopiero przy czwartej próbie znaleźliśmy otwarty pub w Totemadog, w którym serwowali jeszcze jedzenie. Na nasze szczęście. Kilka kroków obok znaleźliśmy otwarty sklep, w którym zaopatrzyliśmy się w prowiant i procenty na kolejne dni, no i na tą noc. Następnie pędzimy w kierunku naszego pola namiotowego i pojeździć trochę po półwyspie Lynn. I jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda oczami motocyklisty, to zapraszam. Półwysep Lynn zdecydowanie ma więcej do zaoferowania, ale drogi dla motocyklistów są słabe,
Były ciekawe momenty, ale ogólnie zdecydowanie lepiej pojechać w bardziej kurzyste tereny lub nawet w kierunku Landidno. Na dzisiaj tyle atrakcji. Wracamy na pole namiotowe w oczekiwaniu naszych przyjaciół, którzy wieczorem do nas dotarli, by w kolejnym odcinku poprowadzić ich w perełki z ostatnich dni oraz przejście dłuższym szlakiem do Aberforth i poplumkać trochę dłużej pod wodospadem. Także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia. Cześć.